Witam. Dzisiaj sernik pistacjowo-malinowy, który zachwyca nie tylko smakiem, ale i wyglądem. Połączenie aksamitnego kremu z lekko słonej pistacji z orzeźwiającą galaretką z malin to prawdziwa poezja smaku. To idealny deser, którym na pewno zachwycisz swoich gości. Zaczynamy od przygotowania spodu z ciasteczek i z masła. Będziesz potrzebować 200 g kruchych ciasteczek. Ciasteczka rozdrobniamy na okruchy za pomocą miksera lub ręcznie. Dodajemy pokrojone pistacje, wlewamy wcześniej rozpuszczone masło 70 g i miksujemy. Okruszki odkładamy na bok. Na talerz lub na tacę kładziemy rant od tortownicy otwieranej, wykładamy ją paskami folii rantowej lub z papieru i wysypujemy okruchy. Robimy z nich spód do sernika. Powinien być równy i gładki. Pomagamy sobie łyżką, ręką lub szklanką. Gotowy spód wkładamy do lodówki na 30 minut. W tym czasie przygotujemy krem pistacjowy. Oto składniki. Do kremu możesz użyć dowolnego twarogu i może być z wiaderka, ale dobrej jakości. Do kremu można wykorzystać czystą pastę z pistacji 100% lub kremu o zawartości minimum 45% pistacji. W zimnej misce miksujemy 300 g zimnej śmietany. Zaczynamy powoli, potem szybciej. Śmietany nie ubijamy na sztywno. Kiedy zwiększy swoją objętość i pojawią się wyraźne ślady widełek od miksera, przestajemy miksować. Śmietanę odkładamy na bok. Do szklanki z żelatyną 15 g wlewamy gorącą wodą 100 g. Mieszamy tak długo, aż żelatyna dokładnie się rozpuści i odkładamy do ostudzenia. Do dużej miski przekładamy 250 g zmielonego twarogu i 250 g mascarpone i cukier puder. Dodajemy 300 g kremu z pistacji. Wsypujemy szczyptę soli, która podkreśli smak pistacji i miksujemy na wolnych obrotach. Tak długo, aż krem będzie stabilny. Wówczas zaczynamy wlewać lekkoletnią żelatynę. Wlewamy ją stopniowo obok widełek miksera i miksujemy na szybkich obrotach. Następnie wlewamy śmietanę i od razu szybko mieszamy szpatułką lub rózgą. Mieszamy ruchem od dołu ku górze, delikatnie, ale zdecydowanie. Kiedy wszystkie składniki dokładnie się połączą, nie mieszamy dłużej. Kremu nie wkładamy do lodówki. Przekładamy go od razu na spód z ciasteczek. Masę wygładzamy. Sernik wkładamy na godzinę do lodówki, aby lekko stężał. Po około 30 minutach zaczynamy przygotowywać galaretkę z malin. Można ją zrobić z tej w proszku, ale polecam Ci tę domową z malinami. Jest o niebo smaczniejsza. Do szklanki wsypujemy 10 g żelatyny, wlewamy 1/3 szklanki zimnej wody i odstawiamy, aby żelatyna napęczniała. 400 g malin, świeżych lub mrożonych, blendujemy na puree. Maliny przepuszczamy przez sitko, aby pozbyć się pestek. Wsypujemy 80 g cukru, wlewamy 1 łyżkę soku z cytryny i wlewamy tyle wody, aby w sumie puree ważyło 400 g. Garnek stawiamy na gazie i podgrzewamy. Nie gotujemy, aby maliny nie straciły koloru. Wystarczy, że puree jest gorące i aby rozpuściła się w nim żelatyna. Mieszamy, aby żelatyna dokładnie się rozpuściła. Galaretkę odstawiamy do ostudzenia. Można ją potem włożyć do lodówki lub do zamrażarki, ale ciągle sprawdzamy, aby nie zaczęła tężeć. Na zimny sernik z lodówki wylewamy galaretkę, która powinna być zimna, ale płynna.
Sernik ponownie wkładamy do lodówki na co najmniej 6 godzin. Kiedy sernik stężeje, wyciągamy go z lodówki, zdejmujemy paski i rant. Sernik udekorowałam pokrojonymi pistacjami i świeżymi malinami. Jestem ciekawa, czy już próbowałaś połączenia pistacji z maliną. Napisz w komentarzach, jestem bardzo ciekawa. Polecam Ci gorąco ten przepis i ten znakomity deser, który zachwyci Twoich gości. I teraz moment kulminacyjny, czyli pokrojenie sernika. Tak wygląda w środku ten znakomity deser, który jest przepyszny, kremowy i dosłownie rozpływa się w ustach. Dziękuję za obejrzenie filmiku. Zachęcam Cię do subskrybowania mojego kanału, do podbijania filmików i do komentowania. Zapraszam na następne przepisy. Ciao, ciao!